Na rynku debiutuje druga generacja Citroena C5 Aircross. Auto przeszło gruntowną metamorfozę nie tylko z zewnątrz czy w środku, lecz również kwestii układów napędowych. Egzemplarz obok mnie to specyfikacja bardziej taka przyziemna, bardziej dla polskiego klienta, a więc egzemplarz hybrydowy, który tak naprawdę jest mild-hybrid, a więc silnikiem o mocy 145 koni mechanicznych. W tym materiale porozmawiamy, co w tym samochodzie się zmieniło, co pojawiło się nowego, jaka jest jego praktyczność oraz oczywiście się tym samochodem przejedziemy, a ja podzielę się swoimi wrażeniami z jazdy przez ostatni tydzień. Ja nazywam się Michał Śniadek, to jest kanał CarTest. Zanim przejdziemy dalej, oczywiście zachęcam Cię do subskrypcji kanału, abyśmy mogli dla Was testować coraz lepsze samochody. Jeśli chcesz otrzymać powiadomienia o nowych materiałach, kliknij dzwoneczek na dole i przypominam również, że możesz zostać wspierającym nasz kanał. Wszystkie informacje w opisie, a teraz zaczynamy! Modele Citroena zawsze wyróżniały się stylistycznie i nie inaczej jest w przypadku drugiej generacji Citroena C5 Aircross. Stylistyka bardzo wyjątkowa i wyróżniająca się na tle bliźniaczych modeli takich jak Peugeot 3008 czy nowy Jeep Compass. Przód pojazdu charakterystyczny dla Citroena, a więc wyjątkowe światła, które są przedzielone, a więc w tym pasku na dole mamy dodatkowe światła dzienne, a w głównej lampie oddzielnie światła mijania oraz drogowe. I opcjonalnie również przednie lampy mogą być w technologii matrycowej. Podobnie jak w poprzedniej generacji są one połączone czarną belką, centralnie duży biały emblemat producenta. Zderzak ma wiele wyraźnych przetłoczeń, a także dwa ogromne wloty powietrza. Na boku mamy dodatkowy pasek ozdobny, czyli element charakterystyczny dla modeli Citroena. Nie pełni on oczywiście żadnej innej funkcji niż stylistyczna. Z boku pojazdu również wiele się dzieje, jak na Citroena przystało, a więc wiele wyraźnych przetłoczeń, począwszy od przodu pojazdu. Drzwi mają dodatkowe przetłoczenie, progi wyjątkowo narysowane również z tym paskiem, podobnie jak z przodu. Lusterka nieco niżej niż tradycyjnie w samochodach, sam kształt również wyjątkowy, a z tyłu pojazdu po pierwsze górna linia przetłoczenia ciekawie zawija aż do słupka D. Mamy taki dodatkowy element bardzo wyjątkowy w stylu Citroena, musi być nieco przekombinowane, musi być wyjątkowe i statystyki również pokazują, że to się po prostu sprawdza. Klienci lubią te przekombinowane bryły Citroena. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o stylistyce tego samochodu. Jest ona bardzo wyjątkowa, choć oczywiście domyślam się, że nie dla każdego. Jeśli chodzi o felgi, w standardzie otrzymujemy felgi 18-calowe. Od drugiego poziomu wyposażenia mamy już felgi 19-calowe, jak w naszym dzisiejszym egzemplarzu, a w topowej wersji Max opcjonalnie za dopłatą możemy mieć felgi nawet 20-calowe. To, co jest wyjątkowe w tym samochodzie, to nie mamy żadnego dodatkowego wykończenia linii szyb na dole. Drzwi bardzo ładnie zawijają, jest to coś wyjątkowego. Mi osobiście się to bardzo podoba, jednak domyślam się, że również nie każdemu przypadnie do gustu. Przechodząc na tył pojazdu, muszę przyznać, że gdy pierwszy raz spojrzałem na ten samochód z tyłu, zastanawiałem się, jak udana impreza była w dziale projektowym, tworząc tak przekombinowane tylne światła. Są one naprawdę wyjątkowe, przedzielone. Światła pozycyjne to nie tylko ten pasek, lecz również te dwa. W tym miejscu znajdziemy jedynie małe kierunkowskazy. Muszę przyznać, że jest to coś naprawdę wyjątkowego. Może się to oczywiście podobać. Jak dla mnie jest wciąż naprawdę przekombinowane, choć doceniam fakt, że gdy ten samochód zaparkujemy przed domem, możemy na tej lampie postawić sobie kubek z kawą, gdyż lampa jest idealnie płaska. Nie mogę się nadziwić, co powstało w dziale projektowym. Czekam na Wasze opinie w sekcji komentarzy pod filmem. Przechodząc dalej, tylne lampy połączone są czarną belką. Oddzielona ta klapa jest w takie trzy części, a więc kolor czarny, nadwozie i ponownie zderzak czarny, błyszczący. Centralnie emblemat producenta w kolorze białym, podobnie jak z przodu. Pod nim jedynie oznaczenie Aircross, a podkreślenie modelu znajdziemy oddzielnie po prawej stronie. Wciąż wiele wyraźnych przetłoczeń, dzieje się tutaj naprawdę bardzo dużo. Tylny zderzak niestety nie ma żadnych widocznych końcówek układu wydechowego, nawet w wersjach spalinowych, co osobiście uznaję za wadę, choć muszę przyznać, że mając tak przekombinowany stylistycznie samochód,
wręcz te końcówki wydechu wydają się zbędne. Na klapie bagażnika dość duży spoiler dachowy z dodatkowymi nakładkami aerodynamicznymi na bokach, a na dachu mamy dodatkową płetwę rekina zamiast tradycyjnej anteny. Przechodząc do bagażnika, klapa może unosić się elektrycznie, a podstawowa pojemność bagażnika to aż 565 litrów. Przechodząc do samego bagażnika, warto na początek zaznaczyć, że linia podłogi jest nieco wyżej niż sam otwór, a więc należy o tym pamiętać podczas pakowania rzeczy do środka. Podłoga bagażnika jest podwójna, a więc możemy ją obniżyć na niższy poziom i zyskać kilka dodatkowych centymetrów, a pod nią mamy jeszcze dodatkową przestrzeń dedykowaną na zestaw naprawczy czy gaśnicę, jednak nie ma tutaj żadnego wypełnienia, by to wszystko było jakoś logicznie poukładane. Jeśli chodzi o praktyczne rozwiązania, znajdziemy tego w tym samochodzie naprawdę bardzo dużo. Po obu stronach mamy takie specjalne wgłębienia na małe drobiazgi. Po lewej stronie mamy gumkę, aby zabezpieczyć mniejsze rzeczy. Po obu stronach haczyki na zakupy. Po lewej stronie gniazdko 12 V, a po prawej stronie również oświetlenie w kolorze białym. Półka bagażnika jest bardzo dobrze zabezpieczona podwójnie i również ma specjalne haczyki z plastikowymi uchwytami, czyli demontaż i montaż tej półki bagażnika będzie zdecydowanie bardziej wygodny niż u konkurencji. Oparcia drugiego rzędu siedzeń składają się w proporcji 40-20-40 i po ich złożeniu mamy niemalże idealnie równą i płaską podłogę. Maksymalna pojemność bagażnika Citroena C5 Aircross to według producenta 1688 litrów. Przechodząc do wnętrza nowego Citroena C5 Aircross, to muszę przyznać, że stylistyka tego samochodu naprawdę mi się podoba. Jest wyjątkowa na tle innych modeli tego producenta i również wyjątkowa na tle bliźniaczych modeli. Tak jak wspominałem wcześniej, ten samochód jest bliźniakiem dla m.in. Peugeota 3008 czy Jeepa Compassa. Tutaj mamy stylistykę zupełnie inną, pomimo że mówimy w pewnym sensie dokładnie tym samym samochodzie. Centralnie mamy wyświetlacz systemu inforozrywki o rozmiarze 13 cali, pionowy tablet, który bardzo dobrze jest wkomponowany w tunel środkowy, nie odstaje, wszystko jest zatopione jak najbardziej na plus. Za kierownicą również w standardzie 10-calowy wyświetlacz zamiast tradycyjnych zegarów. Jest on jak najbardziej w porządku, choć animacje, przełączanie się pomiędzy różnymi funkcjami trwa dość długo, jednak myślę, że z jednej strony jest to po prostu czepialstwo. Deska rozdzielcza wielowarstwowa, bardzo ładnie zaprojektowana, troszeczkę inaczej niż u konkurencji, a więc możemy się po prostu wyróżnić, co dla wielu będzie po prostu plusem. Na górze mamy nawiewy od klimatyzacji, po dwie na każdą stronę, a ten tutaj odstający element, podobnie oczywiście po prawej stronie, na kamera go zasłania, to są głośniki zestawu audio. Muszę przyznać, że naprawdę dobrze to wygląda. Dźwięk, pomimo że mówimy o standardowym zestawie audio, tutaj nie mamy topowego zestawu audio. Każda wersja wyposażenia ma dokładnie ten sam zestaw sześciogłośnikowy i muszę przyznać, gra on zadziwiająco dobrze. Jest to standardowy zestaw audio, który bije na głowę wiele zestawów audio, które są opcjonalne u konkurencji. Dolna część deski rozdzielczej jest materiałowa, bardzo ładnie wykończona, oczywiście mięciutka, nieważne w którym miejscu to dotkniemy, jest to miękko wykończone, tylko tutaj przed zegarami, znaczy przed tym wyświetlaczem zamiast zegarów jest troszeczkę bardziej twardo, jednak wciąż wygląda to naprawdę zadziwiająco dobrze. I podobnie jak na zewnątrz pojazdu mamy taki pasek, a więc element charakterystyczny. Jest on z jednej strony zbędny, jednak dodaje takiego małego detalu. Tunel środkowy wielowarstwowy, a więc na górze mamy fizyczne przełączniki od najważniejszych funkcji i najbardziej istotną dla polskich kierowców będzie centralny przycisk, gdyż nim mamy skrót do systemów bezpieczeństwa i tutaj możemy ustawić sobie na stronie głównej najważniejsze funkcje, a następnie przełączyć się i mieć pełną listę wszystkich systemów bezpieczeństwa i możemy to wyłączyć, skonfigurować według naszych upodobań. Oczywiście ten samochód za każdym razem włącza wszystkie systemy, włącza również system start-stop w wersji spalinowej, a więc możemy szybko go wyłączyć i dodatkowo przytrzymując ten przycisk wyłączają nam się najbardziej irytujące systemy, jak pikanie na przekroczenie prędkości, co również polscy klienci, myślę, naprawdę docenią. Dalej mamy regulację głośności fizyczną rolką, wyłączenie muzyki i światła awaryjne. W topowych wersjach wyposażenia ładowarka indukcyjna, wybierak kierunku jazdy jest takim małym zintegrowanym przełącznikiem, podobnie jak w innych modelach oraz oczywiście przełącznik trybów jazdy i jedno miejsce na napój.
Dwa dodatkowe są nieco niżej, podobnie jak gniazdko 12V i dwa porty USB typu C od wersji Plus. W podstawowej wersji mamy jedno złącze USB-C i oczywiście gniazdko 12V jest w standardzie. Kierownica wielofunkcyjna, dwuramienna, ciekawie zaprojektowana jak na Citroena przystało. Wykończona jest niestety podobnie jak tunel środkowy w Piano Black, a więc będzie się to niestety rysować, będą zostawać nasze odciski palców, gdy będziemy to dotykać i co najważniejsze, nie są to w pełni fizyczne przełączniki, tylko taki jeden zatopiony przycisk, który w zależności w którym miejscu go klikniemy, wykrywana jest inna funkcja. Po prawej stronie regulacja głośności oraz zestaw głośno mówiący, a po lewej stronie mamy tempomat. Dodatkowe przyciski są również na manetkach, a więc po prawej stronie przełączamy się pomiędzy różnymi podróżami, czyli podróż 1, podróż 2 i informacje chwilowe, a po lewej stronie natomiast przełączamy się pomiędzy różnymi podstronami na wyświetlaczu komputera pokładowego i jak wspomniałem Wam wcześniej, przełączanie się pomiędzy różnymi podstronami trwa po prostu zdecydowanie zbyt długo, jednak być może się po prostu czepiam. To, czym wyróżniają się modele Citroena od lat, to fotele. Komfort podróżowania w tym samochodzie jest szokująco wysoki. Naprawdę bardzo komfortowe fotele, które w topowej wersji wyposażenia są elektrycznie regulowane, mogą mieć również podgrzewanie, wentylację oraz masaż, w tym możemy mieć pompowane boczki, a więc regulacja tego fotela jest na bardzo wysokim poziomie. W standardzie mamy regulację ręczną w 6 płaszczyznach, a już od wersji Plus mamy regulację boczków w standardzie. Jeśli chodzi o ilości miejsca, nie mogę narzekać. Tunel środkowy jest jak najbardziej w porządku, jednak gdy będziemy mieli nogę na pedale przyspieszenia, nic nas nie blokuje. Tunel środkowy jest naprawdę dobrze wyprofilowany. Ilość miejsca na wysokość jak najbardziej w porządku, pomimo że mam 1,85 m wzrostu, mieszczę się w tym samochodzie bez najmniejszego problemu. Również praktyczność tego samochodu, a więc wiele schowków w desce rozdzielczej, w tunelu środkowym mamy podwójnie otwierany, w drzwiach bardzo duże schowki, w tym na litrową butelkę wody. Opcjonalnie również możemy mieć ogromny panoramiczny dach, którego przednia część się dodatkowo otwiera. Jest tego naprawdę bardzo dużo i kolejny raz Citroen pokazuje, że potrafi projektować samochody pod klientów bardzo komfortowe i przemyślane pomimo ograniczonych możliwości w grupie Stellantis, gdy projektujemy samochód na bazie innego modelu. Tutaj jest zdecydowanie inaczej i myślę, że z całej tej czwórki modeli jest po prostu najlepiej. Citroen zdążył nas już przyzwyczaić, że również w drugim rzędzie siedzeń może być naprawdę bardzo komfortowo i dokładnie tak samo jest w najnowszym Citroenie C5 Aircross. Tylna kanapa niesamowicie wygodna. Jestem naprawdę pod wrażeniem, jak komfortowa jest tylna kanapa w tym samochodzie. Ilość miejsca również bardzo duża. Nie mogę narzekać na ilość miejsca. Z uwagi na zwiększony rozstaw osi względem pierwszej generacji, ilość miejsca jest na zdecydowanie lepszym poziomie. Na wysokość również mieszczę się bez najmniejszego problemu, pomimo opcjonalnego panoramicznego dachu. W tym samochodzie mamy bardzo minimalny tunel środkowy, a więc jeśli byłaby potrzeba przewożenia 3 osób w drugim rzędzie siedzeń, również osoba zasiadająca na środku będzie miała odpowiednią ilość miejsca na nogi, a kanapa jest równie wygodna na centralnym miejscu jak na skrajnych. Dodatkowo skrajne miejsca mogą być opcjonalnie podgrzewane. Oczywiście mają izofixy, które są zasuwane takimi specjalnymi suwaczkami, dzięki czemu nie kują w oczy, gdy ich nie potrzebujemy. Tylna kanapa może być regulowana, jeśli chodzi o kąt oparcia. Zakres nie jest jakoś szczególnie duży, jednak wciąż mamy taką funkcjonalność, co jest jak najbardziej na plus. Dodatkowo z praktycznych rozwiązań mamy nawiewód klimatyzacji centralnie, 2 porty USB typu C oraz gniazdko 12V, a w oparciach przednich foteli mamy dodatkowe małe schowki. Oczywiście mamy również podłokietnik z 2 miejscami na napoje i dedykowanym miejscem na urządzenie mobilne, jednak jak widzieliście, jego wyjmowanie jest naprawdę wyzwaniem. Nie ma żadnego uchwytu, czy nawet materiału byśmy mogli pociągnąć, aby go po prostu wygodnie otworzyć. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, panoramiczny dach sięga niemalże do samego końca. Jakość materiałów jest podobna jak z przodu, nie ma również miękkiego wykończenia na górze. Ten materiał prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Dodatkowo są uchwyty na marynarkę zarówno na słupku B, jak i dedykowane miejsce w podsufitce. Oczywiście elektrycznie regulowane szyby tylne są w standardzie już od podstawowej wersji wyposażenia.
Przechodząc do danych technicznych nowego Citroena C5 Aircross, to aktualnie występuje on w aż 4 wersjach napędowych. Podstawowej spalinowej, która jest miękką hybrydą, w wersji plug-in hybrid oraz 2 odmianach elektrycznych. Nasz dzisiejszy egzemplarz to odmiana hybrydowa, a więc mamy tutaj silnik 1.2 PureTech 3-cylindrowy o mocy 136 koni mechanicznych oraz silnik elektryczny miękkiej hybrydy o mocy 28 koni mechanicznych, dzięki czemu łącznie cały układ napędowy generuje 145 koni mechanicznych. Hybryda typu plug-in jest troszeczkę niższej mocy niż w pierwszej generacji, a więc teraz do dyspozycji mamy 195 koni mechanicznych i 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz mamy również dwie wersje elektryczne, podstawową o mocy 213 koni mechanicznych i topową o mocy 231 koni mechanicznych. Szczegółowe dane techniczne oczywiście na ekranie dla wszystkich wersji napędowych, a jeśli chodzi o nasz dzisiejszy egzemplarz, to oczywiście mamy napęd na przednie koła, do tego automatyczną skrzynię biegów dwusprzęgłową 6-stopniową, baterię miękkiej hybrydy o pojemności 88,00 kWh, a jeśli chodzi o osiągi, ten samochód czysto teoretycznie powinien przyspieszać do pierwszych 100 km na godzinę w aż 11,2 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 201 km na godzinę. Natomiast jeśli chodzi o zużycie paliwa, ten samochód powinien zużywać według producenta w cyklu mieszanym zaledwie 5,4 litra na każde 100 km, a gdy jedziemy na autostradzie około 6,3. Oczywiście tradycyjnie sprawdzimy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Mamy 3 tryby jazdy: Eco, normalny oraz sportowy. Przełączmy się oczywiście w ten najbardziej dynamiczny. Wyłączymy również kontrolę trakcji. Skrót, tak jak powiedziałem Wam wcześniej, jest w tunelu środkowym. Następnie możemy przełączyć się na funkcję i tutaj mamy możliwość wyłączenia kontroli trakcji. Jeśli z jakiegoś powodu byście mieli potrzebę często wyłączać kontrolę trakcji, możemy zaznaczyć ją jako skrót i teraz na stronie głównej skrótów będzie szybki przełącznik do kontroli trakcji, czyli za każdym razem, gdy włączycie ustawienia wspomagania kierowcy, to będzie to na naszej stronie głównej. A więc nie pozostaje nic innego jak zapiąć pasy i sprawdźmy, jak ten samochód przyspiesza ze startu zatrzymanego. Podtrzymanie obrotów. O, kamera... Nie, przepraszam, lampa troszeczkę wibruje. Jeszcze raz. No tak do 40 na godzinę. Bardzo żwawo. Teraz już oczywiście troszeczkę wolniej. No nie jest to samochód w takiej konfiguracji do dynamicznego startu, jednak wciąż myślę, że nie było po prostu źle. Włączmy się w tryb normalny, przełączmy się również już, kontrola trakcji włączona automatycznie i przechodząc do wrażeń z jazdy nowym Citroenem C5 Aircross, to muszę przyznać, że jest to samochód, który szokuje w wielu kwestiach, a szczególnie w kwestii komfortu. Jest to samochód, który szokuje po prostu swoim zawieszeniem. Citroeny zawsze miały rewelacyjne zawieszenie. Nie jest to aż tak komfortowy samochód jak na przykład Citroen C5 sprzed kilku dobrych lat, może nawet kilkudziesięciu już w tym momencie. Jednak wciąż, jak na dzisiejsze standardy, zawieszenie jest naprawdę rewelacyjne. Świetnie wybiera poprzeczne nierówności. Zawieszenie również nie wychyla się szczególnie podczas jazdy na przykład na rondzie. Teraz 35 km na godzinę i wszystko jak najbardziej w porządku. Na naszej standardowej, krętej drodze sprawdźmy troszeczkę bardziej dynamicznie. 80, 90, przód już troszeczkę zaczyna uciekać, jednak wciąż nie było po prostu źle, gdy mówimy o dużym SUV-ie segmentu C, który swoimi wymiarami już troszeczkę zbliża się do segmentu D. Standardowe nierówności 50 na godzinę. Również naprawdę bardzo dobrze. Mniejsze. Nie jechałem 50 km na godzinę jak zazwyczaj, tylko 60 i wciąż ten samochód poradził sobie naprawdę bardzo dobrze. Ostatni łuk nieco sprawniej. Również jest naprawdę bardzo dobrze. W tym momencie, w mojej opinii, jest to jeden z najlepszych SUV-ów w tym segmencie, jeśli nie najlepszy. Naprawdę wypada to po prostu rewelacyjnie. Również widoczność w tym samochodzie, nie mam większych zastrzeżeń. Wyciszenie mogło być oczywiście prawdopodobnie lepsze, jednak wciąż jest na bardzo
wysokim poziomie. Jeśli chodzi natomiast o cennik nowego Citroena C5 Aircross, to aktualnie jego cennik zaczyna się od około 133 tysięcy złotych za podstawową wersję wyposażenia U z układem miękkiej hybrydy. Dopłata do wyższego poziomu wyposażenia Plus to 13 tysięcy złotych, a topowa wersja Max to wydatek 163 300 złotych. Jeśli chcielibyśmy zdecydować się na wariant plug-in hybrid, a więc już silnikiem czterocylindrowym 1.6, to musimy liczyć się z wydatkiem na poziomie około 182 tysięcy złotych i niemal 200 tysięcy złotych za topową wersję wyposażenia Max. Natomiast odmiana elektryczna zaczyna się od 175 tysięcy złotych za podstawową wersję wyposażenia U i kończy się na około 205 tysiącach złotych za topową wersję wyposażenia Max. Jednak tutaj z zaznaczeniem, że aktualnie w Polsce dostępna jest tylko i wyłącznie wersja z mniejszą baterią. Cennik wersji Long Range nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony. Nasz dzisiejszy egzemplarz ma kilka dodatkowych opcji, a więc łączna jego cena to ponad 170 tysięcy złotych. Jednak zdecydowanie nie każdy potrzebuje tak bogatego wyposażenia jak w naszym dzisiejszym testowym egzemplarzu. Ten samochód już w wersji podstawowej U oferuje naprawdę bardzo dużo, w tym klimatyzację dwustrefową, czujniki parkowania z tyłu, oczywiście te dwa wyświetlacze, łączność Android Auto i Apple CarPlay. Jest tego naprawdę bardzo dużo już w wersji podstawowej, a wariant Plus będzie odpowiedni dla większości klientów. Wydatek na poziomie około 145 tysięcy złotych za bardzo dużego, komfortowego SUV-a segmentu C, który już swoimi wymiarami zbliża się do segmentu D. Myślę, że jest to oferta naprawdę szokująco dobra, szczególnie gdy nie mówimy o samochodzie chińskim, tylko o klasycznej europejskiej motoryzacji. Ten samochód szokuje w wielu kwestiach. Jest naprawdę bardzo wygodny, bardzo komfortowy, przestronny, może mieć rewelacyjnie bogate wyposażenie w topowej odmianie. Reflektory matrycowe tylko i wyłącznie niestety w topowej wersji wyposażenia Max i tutaj muszę zaznaczyć, że działają one naprawdę rewelacyjnie. A więc jeśli chcielibyście doposażyć ten samochód, to zdecydowanie warto. Auto oferuje naprawdę bardzo dużo i w tym momencie w segmencie kompaktowych SUV-ów myślę, że jest to jedna z najlepszych propozycji na rynku. Nie jest najlepsze propozycji na rynku. Nie jest tak tanie jak chińska konkurencja, jednak wciąż cenowo jest lepiej niż w poprzedniej generacji. Mamy bogatsze wyposażenie i zdecydowanie po prostu lepszy samochód. Całościowo Citroen C5 Aircross najnowszej drugiej generacji wywarł na mnie ogromne wrażenie, szczególnie gdy mówimy o miękkiej hybrydzie, która będzie po prostu najlepszą propozycją dla większości klientów. Ja osobiście jestem na tak i jeśli zastanawiasz się nad zakupem tego samochodu, zdecydowanie jestem w stanie go polecić. Dzięki za uwagę, zachęcam Cię do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robisz, polubienia tego filmu. Czekam na Twoją opinię na temat nowej generacji Citroena C5 Aircross w sekcji komentarzy poniżej i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć!